Wspierając kanał, realnie tworzysz przestrzeń Virelli. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Zainspirowała mnie wycieczka do stanu Nowy Jork w rejon Catskills. Byłem wtedy w drodze i miałem wrażenie, jakbym znajdował się pod jakąś kontrolą, jakby kierownica poruszała się sama. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak właśnie było. W końcu dotarłem do tej chaty w lesie, a w środku zobaczyłem coś, co wtedy uznałem za istoty z kosmosu. Oni nie byli z tego świata. Tak przynajmniej wyglądało to z mojego punktu widzenia. Byli bardzo łagodni, niemal anielscy. W kabinie mieli wszelkiego rodzaju instrumenty, różne urządzenia elektroniczne. Coś, co można by porównać do pianin albo organów. A na ścianie mieli ekran podobny do telewizyjnego. Był bardzo cienki, miał może około 2,5 cm grubości. Miał mniej więcej 60 na 60 cm i mogli przenieść go w dowolne miejsce. Dopiero teraz zaczynamy wchodzić w tę technologię. 35-40 lat później. Są historie, które zaczynają się od błysku, od statku, który zawisa nad ziemią i zmienia wszystko, co człowiek uważał za możliwe, ale historia Howarda Mengera zaczyna się inaczej, wśród pól, lasów i potoków północnego New Jersey. Zaczyna się od dziecka, które patrzyło w niebo częściej niż inni i które od najmłodszych lat czuło, że pewne obrazy, miejsca i wspomnienia nie należą do zwykłego dzieciństwa, nie należą do zwykłych miejsc na ziemi. Opisał on swoją drogę w książce. Zawarł tam swoje dziecięce wizje, wojenną traumę, telepatyczne kontakty i spotkania z tajemniczymi postaciami. Zawarł też przesłanie, które miało dotyczyć nie tylko życia poza ziemią, ale także duchowego przebudzenia człowieka. W tej audycji wejdziemy w tę historię tak, jak została ona opowiedziana, czyli jako świadectwo człowieka, który twierdził, że przez całe życie był prowadzony przez coś większego. To będzie opowieść niesamowita. Zapraszam. Dziecko, które patrzyło w niebo. Zanim naprawdę zobaczyłem statki, zanim zrozumiałem, że to, co pojawia się nad polami, nie jest zwykłą zabawką mojej wyobraźni, w moim życiu działy się rzeczy, których jako dziecko nie potrafiłem nazwać. Urodziłem się w Brooklynie, ale gdy byłem jeszcze mały, moi rodzice przenieśli się z nami do New Jersey, a później zamieszkaliśmy w okolicach Highbridge. Dla dorosłych była to może zwykła przeprowadzka, dla mnie wejście do świata, który od pierwszych dni wydawał się tajemniczy, bo były tam wzgórza, pola, sady, lasy. Była przestrzeń, w której dziecko mogło znikać na wiele godzin i mieć wrażenie, że nie oddala się od domu. Chodziłem z bratem po tych miejscach jak mały odkrywca, ale bardzo szybko zacząłem czuć, że nie chodzi tylko o dziecięcą przygodę. Czasami nachodziły mnie obrazy, przychodziły nagle, nie były snem ani wspomnieniem tego życia, a jednak wydawały się znajome. Nie umiem tego nikomu dobrze wyjaśnić, bo jak można powiedzieć dorosłym, że w mojej głowie pojawiają się sceny z jakiegoś innego świata? Jak możesz powiedzieć, że czujesz tęsknotę za czymś, czego nie widziałeś? A potem zaczęły pojawiać się światła na niebie. Dyski, jasne, okrągłe obiekty, które przesuwały się wysoko nad nami. Czasem zawisały nieruchomo, czasem znikały nagle. Mój brat również je widywał, więc nie byłem z tym całkiem sam. Ale kiedy opowiadaliśmy o tym rodzicom, przyjmowali to tak, jak dorośli często przyjmują opowieści dzieci. Z uśmiechem, pobłażaniem, może z cichym przekonaniem, że to wyobraźnia dwóch chłopców. Pewnego razu, kiedy zobaczyliśmy mały dysk metaliczny i zaczęliśmy się do niego zbliżać, dostrzegliśmy drugi obiekt, unoszący się nad nami. Przez chwilę staliśmy między ziemią a niebem, a potem większy obiekt zniknął, a ten mniejszy zaczął wibrować i nagle poderwał się z ziemi w oślepiającym blasku światła i zostawił nas z tą niepewnością, z tą tajemnicą. I od tej chwili szukałem miejsca, w
którym te wszystkie obrazy, światła i przeczucia mogłyby wreszcie ułożyć się w jedną spójną odpowiedź. Dziewczyna na skale. Coś prowadziło mnie tam coraz częściej. Przychodziłem tam, bo miałem wrażenie, że właśnie tam może kryć się odpowiedź na te wszystkie dziwne obrazy, które pojawiały się w mojej pamięci. Na światła na niebie, na uczucie, że moje życie jest zagadką. I wtedy pewnego dnia zobaczyłem ją. Siedziała na skale przy potoku. Przez chwilę nie mogłem się poruszyć. To było zdumienie tak silne, że ciało zastygło. Słońce padało na jej długie, złote włosy, a cała jej postać wydawała się jaśnieć. Miała na sobie delikatny, świetlisty strój. Materiał zdawał się połyskiwać i odbijał światło. Patrzyłem na nią jak dziecko, które nagle zobaczyło coś z innego świata. Nagle zniknął niepokój, zniknęło zawstydzenie. Zrobiłem krok w jej stronę, jakbym podchodził do kogoś, kogo znałem od bardzo dawna, choć przecież widziałem ją pierwszy raz. Wtedy wypowiedziała moje imię. Howard. Usłyszeć własne imię z ust kogoś takiego to było jak przebudzenie. Powiedziała, że przybyła tu z daleka, aby mnie zobaczyć i ze mną rozmawiać. Mówiła tak, bo widziała we mnie coś więcej niż 10-letniego chłopca z New Jersey. Powiedziała, że wie, skąd pochodzę i jaki jest mój cel na ziemi. Powiedziała, że jestem obserwowany od dawna i mówiła również o sprawach, których nie rozumiałem. O częstotliwości, o wibracji, o rozwoju, o prawach, które istnieją ponad ludzkim prawem. Czasem miałem wrażenie, że odpowiada na pytania, zanim zdążyłem je zadać. Znała moje myśli, zanim sam je ułożyłem. Czy byłem jednym z nich? Czy moje dziwne wspomnienia to nie tylko dziecięca fantazja, ale ślad jakiejś dziwnej więzi, niezrozumiałej? Nie potrafiłem zapytać, bo jej twarz nagle spoważniała, a w oczach pojawił się smutek. Mówiła o zmianach, które nadejdą na świecie, o wojnach, cierpieniu, zniszczeniu i nieporozumieniach między ludźmi. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie, o co chodzi, nie znałem ciężaru tych wszystkich słów, ale czułem, że mówi o mojej przyszłości, mojej i ludzkiej ogólnie. Powiedziała, że kiedy dorosnę, zacznę rozumieć swój cel, że będę pomagał innym odnajdować ich własny. A potem wstała i wiedziałem, że to spotkanie właśnie dobiegło końca. Podała mi rękę i powiedziała, abym się nie martwił. Kilka lat później, gdy dorosłem, zrozumiałem, że to nie była zwykła wizja. Ta kobieta powiedziała mi wtedy słowa, które na zawsze zapamiętałem. Kontaktujemy naszych. Mówiła o częstotliwościach, wibracjach i ewolucji duszy. Słowach, których wtedy jako 10-latek nie mogłem pojąć, ale teraz zaczynałem je rozumieć. Powiedziała, że inni też będą przychodzić. Mądrzejsi od niej, bardziej rozwinięci. Ci, którzy będą mnie prowadzić, obserwować, ale też pomagać. Świat ludzi i głos w umyśle. W szkole uczono mnie rzeczy, które nie pasowały do tego, co usłyszałem od niej. Mówiono, że inne planety są martwe, puste, zbyt gorące lub zbyt zimne, by mogło istnieć tam życie. A ja pamiętałem jej głos. Pamiętałem, że mówiła o swoich ludziach, pamiętałem dyski na niebie i szybko zrozumiałem, że jeśli chcę przetrwać w świecie dorosłych, muszę dawać odpowiedzi, których ode mnie oczekują, nawet jeśli w głębi siebie czułem, że nie są prawdziwe. Kiedy próbowałem myśleć inaczej, stawałem się dziwakiem. Kiedy zadawałem pytania, byłem kłopotem. Kiedy pisałem o rozwoju człowieka, świadomości i boskiej iskrze obecnej nawet w najprostszej formie życia, spotykałem się nie ze zrozumieniem, lecz z oceną, powątpiewaniem,
szyderstwem. Powoli więc nauczyłem się milczeć. Świat ludzi miał własne zasady, wymagał dostosowania. A potem przyszedł czas wojny. Trafiłem do armii i wszystko, co było delikatne, ciche i duchowe, zostało brutalnie przykryte przez rozkazy, mundury, ćwiczenia, strach i myśl, że człowiek może zostać wysłany po to, by zabijać innych ludzi. Dziewczyna na skale mówiła o braterstwie, o rozwoju, o wyższym celu człowieka. Tu armia uczyła mnie czegoś przeciwnego. Jak przetrwać, jak walczyć, jak nie zadawać pytań. Były noce, szczególnie na pustynnych terenach, w pobliżu El Paso, kiedy czułem, że nie jesteśmy sami. Nad nami rozciągało się ogromne niebo, a w ciszy pustyni miałem wrażenie, że coś nas obserwuje z czujnością. Widziałem znowu obiekty na niebie, ale tym razem byłem ostrożniejszy. Nie wskazywałem ich innym z taką pewnością jak dawniej. Nauczyłem się już, że świat ludzi potrafi wyśmiać to, czego sam nie widzi. Pewnego razu w Juarez zatrzymała się przy mnie taksówka. W środku siedział mężczyzna o długich, jasnych włosach. Powiedział, że ma mi coś do przekazania, ale nie wsiadłem. Byłem żołnierzem, byłem ostrożny. Może nawet się trochę przestraszyłem. Dopiero później zacząłem się zastanawiać, czy nie odrzuciłem spotkania, na które czekałem od dzieciństwa. Odpowiedź przyszła w Camp Cook w Kalifornii. Szedłem przez teren obozu, kiedy usłyszałem swoje imię. Rozejrzałem się, ale nie widziałem nikogo znajomego. Wtedy dostrzegłem mężczyznę w mundurze khaki. Wyglądał jak zwykły żołnierz. Głos zdawał się dochodzić od niego, ale jednak nie słyszałem go uszami. Brzmiał wewnątrz mnie. Czy tak mieli przychodzić ci, którzy będą mnie prowadzić? Mężczyzna podszedł, wypowiedział moje imię już na głos i podał mi rękę. Kiedy jej dotknąłem, przez moje ciało przeszło ciepło, podobne do tego, które czułem lata wcześniej w lesie. Wiedział o tamtym spotkaniu, wiedział o dziewczynie, wiedział nawet o mężczyźnie z taksówki. Mówił spokojnie jak ktoś, kto zna nie tylko moje słowa, ale i moje myśli. Kontakt po latach. Kiedy wojna się skończyła i wróciłem do Stanów, przez chwilę wierzyłem, że uda mi się żyć jak każdy inny człowiek. Miałem żonę, małego syna, obowiązki, które trzeba było poukładać od nowa, a jednak ta codzienność zamiast spokoju przynosiła dziwny lęk. Musiałem dopasować się do życia, które nie do końca było moje. Nie wiedziałem, co dalej, aż pewnego poranka pojawiła się prosta myśl, żeby zacząć pracować na własny rachunek. Więc kupiłem starą ciężarówkę, sprzęt, wynająłem warsztat i zacząłem malować szyldy. Praca ruszyła, ludzie byli zadowoleni, długi znikały i po raz pierwszy poczułem, że wszystko zaczyna się układać. Ale w czerwcu 1946 roku wróciło to uczucie, że muszę wrócić do miejsca z dzieciństwa, więc pojechałem do Highbridge i ruszyłem w stronę znanych pól i lasów. Choć z każdym krokiem rosły wątpliwości, to nagle zobaczyłem błysk. Odwróciłem się, a nad polem unosiła się ogromna, ognista kula, wirująca i pulsująca kolorami, jak żywe słońce. Zawisła w powietrzu, a ja stałem nieruchomo, niezdolny się ruszyć, patrząc, jak jej blask słabnie, ogień opada, a z wnętrza wyłania się metaliczny kształt. Dzwonowaty statek, lśniący i obcy, schodzący powoli ku ziemi. I wtedy wiedziałem, że to nie jest coś, co pochodzi z ziemi. Chciałem uciec albo chociaż upaść na ziemię, ale nic nie zrobiłem, tylko czekałem, aż w dolnej części obiektu otworzy się wejście i wyjdą z niego dwaj jasnowłosi mężczyźni, a zaraz po nich ona.
i w jednej chwili wróciło dzieciństwo, skała, potok, światło w jej włosach. To była ta sama dziewczyna, która teraz szła w moją stronę spokojnie, a kiedy zapytałem, czy to naprawdę ona, to ona potwierdziła, niezmieniona ani trochę, zapowiedziała, że będą kolejne spotkania, będę prowadzony, uczony o życiu, relacjach, technologii ich świata, a także, że przyjdzie dzień, gdy będę musiał o tym opowiedzieć ludziom, choć nie będzie to łatwe, bo wielu nie uwierzy, pojawi się odrzucenie, a najbardziej zaboli brak zrozumienia najbliższych. Mogłem wrócić do życia, które przecież właśnie zaczęło się układać, ale nie odszedłem. Zgodziłem się i już wtedy wiedziałem, że droga powrotu do zwykłej codzienności właśnie się zamknęła. Statek z innego świata. Jakiś czas później pojawiali się kolejni. Mężczyzna i kobieta, którzy wyglądali zupełnie zwyczajnie. Naprawdę zwyczajnie, jak na to, kim naprawdę byli. Pod pozorem rozmowy o ziemi, glebie i uprawach zaprowadzili mnie w inne miejsce, a tam po raz pierwszy zaczęli mówić więcej o samej technologii statków. Spokojnie tłumaczyli coś, co dla nich było naturalne, a dla mnie całkowicie niepojęte. Mówili o sile elektromagnetycznej jako o czymś wszechobecnym, o polu otaczającym pojazd, które nie tylko go napędza, ale też oddziałuje na wszystko wokół. O tym, że nawet niewielki statek potrafi zakłócić działanie samochodu, radia czy telewizji, bo ingeruje w same podstawy energii, z której korzysta nasz świat. I ostrzegali mnie wyraźnie, że zbliżenie się do takiego obiektu w niewłaściwym momencie może być niebezpieczne dla ludzkiego ciała. Kiedy później pozwolono mi wejść do środka, zatrzymali mnie i skierowali na mnie niebieskawy promień, który nie parzył, nie raził, lecz otulał delikatnym ciepłem, wywołując mrowienie. I wtedy usłyszałem, że moje ciało zostało dostrojone, synchronizowane z częstotliwością statku. Inaczej nie byłbym w stanie bezpiecznie przebywać w jego wnętrzu. Nie czułem momentu startu, żadnego przyspieszenia, żadnego nacisku, a jednak wiedziałem, że się poruszamy, bo w jednej chwili byłem w jednym miejscu, a po krótkim, niemal niedostrzegalnym szarpnięciu w innym. Siedziałem w okrągłej sali pośród ludzi, którzy nie zachowywali się jak zdobywcy ani bogowie, lecz jak starsi bracia, cierpliwi nauczyciele, którzy wiedzą, że dziecko może przestraszyć się nawet światła, jeśli zobaczy je zbyt nagle. Powiedzieli, że zabiorą mnie poza ziemię. Po prostu ekran rozjaśnił się widokiem gwiazd, planet i głębi tak czarnej, że wydawała się nie pustką, lecz żywą przestrzenią. W pewnej chwili zobaczyłem przez ułamek sekundy księżyc. Wtedy pomyślałem, że to jest niesamowite, że jestem tu, gdzie człowiek moich czasów dopiero marzyłby dotrzeć. Potem pokazali mi Wenus. Nie wiem, czy mogę opisać to tak, jakbyśmy naprawdę lecieli nad jej powierzchnią, czy raczej jakbym patrzył przez urządzenie, które potrafiło przenieść obraz z tego świata do wnętrza statku. Dla mnie wyglądało to jednak jak rzeczywistość. Naprawdę widziałem krajobraz piękny, budynki, ogrody. Pokazano mi 3 światy, Księżyc, Wenus i Saturn, które nie były tylko punktami na mapie nieba, ale były obrazami 3 lekcji. Księżyc pokazał mi technologię i odwagę przekraczania granic. Wenus pokazała mi świat piękny z naturą i wiedzą, które istnieją razem. Saturn przypomniał mi, że człowiek jest istotą wibracji, pamięci i ducha. Na tym tle Ziemia była szkołą, ale Ziemia nie była porzucona. Może dlatego oni do nas przyszli. Nie po to, by nas zachwycić statkami, ale po to, byśmy zrozumieli, że największa podróż człowieka nie prowadzi z jednej planety na drugą, tylko prowadzi z lęku do świadomości.
Marla i pamięć duszy. Przez długi czas myślałem, że najtrudniejsze będzie opowiedzieć ludziom o statkach, o światłach na niebie, o księżycu, bazach, istotach, które przychodziły do mnie, ale kiedy zaczyna się mówić o duszy, o miłości, o pamięci sprzed narodzin, dotyka się miejsc znacznie bardziej bolesnych, miejsc, które nie należą już tylko do nieba, lecz do ludzkiego serca. W mojej historii Marla nie była po prostu kobietą, którą spotkałem na ziemi, nie była tylko imieniem zapisanym przy moim życiu. Według tego, co stopniowo zaczęło się we mnie otwierać, znałem ją wcześniej, dużo wcześniej. Nie jako Howard Menger, człowiek z New Jersey, malarz szyldów, mąż, ojciec, ktoś uwikłany w obowiązki zwykłego świata. Znałem ją jako dusza, która pamiętała inne miejsce, inną częstotliwość, inny dom. W tych wspomnieniach nie byłem jeszcze człowiekiem takim, jakim widzieli mnie ludzie. I właśnie tam, według tego, co przyszło do mnie później, spotkałem Marlę po raz pierwszy. Na Wenus. Pamięć tego spotkania nie była pamięcią zwykłego wydarzenia. Była jak fala, która powraca po latach i nagle uświadamia człowiekowi, że tęsknił za kimś, zanim jeszcze wiedział, że tęskni. Widziałem ją jako istotę piękną, jasną, delikatną, a jednocześnie silną spokojem, którego na ziemi szuka się przez całe życie. Nie było między nami tego powolnego poznawania, które tutaj nazywamy początkiem miłości. Było rozpoznanie, jakby dwie części tej samej melodii nagle usłyszały się po długim milczeniu. Miłość, którą tam czułem, to nie było ziemskie pragnienie posiadania drugiej osoby. Było raczej wiedzą, cichą, absolutną pewnością, że dusze mogą się znać głębiej niż ciała, imiona i czas. A jednak nawet tam nie wszystko było wolne od rozłąki. Miałem przyjść na ziemię, miałem wypełnić misję, której sens rozumiałem wtedy lepiej niż później jako człowiek. Pamiętam, jak odchodziłem, pamiętam, że oboje próbowaliśmy być dzielni. Pamiętam jej śmiech, w którym ukrywały się łzy i pamiętam obietnicę, którą złożyłem zanim odszedłem, że gdzieś, kiedyś, w jakimś świecie odnajdę ją znowu. Potem przyszła ziemia. Cięższe ciało, gęstszy świat, pamięć zamknięta za zasłoną, życie, które miało swoje własne prawa, swoje obowiązki i błędy. Ożeniłem się młodo, kochałem po ludzku tak, jak człowiek potrafi kochać, kiedy jeszcze nie rozumie wszystkich warstw własnej duszy. Nie chcę mówić o tym z oskarżeniem. Ziemskie relacje są trudne nawet wtedy, gdy ludzie mają dobre intencje. Dwoje ludzi może wejść w małżeństwo z nadzieją, uczuciem i szczerością, a jednak z czasem odkryć, że ich drogi wewnętrzne prowadzą w różne strony. Po wojnie zaczęto mówić, że nie jestem już tym samym człowiekiem i być może była w tym prawda. Kontakty, wspomnienia, przebudzenia, wszystko to wydobywało ze mnie coś, czego wcześniej sam nie umiałem nazwać. Nie stawałem się kimś nowym, raczej przypominałem sobie kogoś, kim według opowieści byłem, zanim stałem się Howardem. I wtedy Marla zaczęła wracać nie tylko jako wspomnienie, ale jako obecność. Czy istnieją związki, które nie zaczynają się na ziemi, lecz tylko na niej próbują się odnaleźć? Czy miłość może być pamięcią? A jeśli tak, to co dzieje się z ludzkim życiem, kiedy ta pamięć budzi się za późno? Czy to była podróż w kosmos, czy do wnętrza człowieka? Kiedy patrzę na to wszystko, co przeżyłem, nie potrafię już oddzielić nieba od wnętrza człowieka tak łatwo, jak robią to inni. Dla jednych moja historia zawsze będzie opowieścią o statkach, o metalicznych dyskach, które pojawiają się nad polanami, o ludziach z Wenus, Marsa i Saturna i podróżach, których ziemska nauka mojego czasu nie potrafiła objąć. I rozumiem to, sam przecież widziałem rzeczy, które wydawały się realne. Słyszałem głosy, które przychodziły nie przez powietrze, lecz przez umysł. Stałem w miejscach, które według mojej pamięci nie należały do ziemi,
A jednak im dłużej żyłem z tymi wspomnieniami, tym bardziej czułem, że nie chodziło wyłącznie o planety. To, co zostało we mnie najgłębiej, nie było kształtem pojazdu ani blaskiem metalu. Było pytaniem, które te spotkania zostawiały za każdym razem. Kim jest człowiek, jeśli nie jest tylko ciałem, nazwiskiem, krótkim życiem pomiędzy narodzinami a śmiercią? Może człowiek musi najpierw zostać dotknięty tajemnicą w miejscu najczystszym, zanim zacznie szukać jej w kosmosie. Jeśli istnieją starsi bracia z innych światów, dlaczego Ziemia wciąż zabija własne dzieci? Jeśli istnieje duchowy porządek, dlaczego człowiek tak łatwo zamienia wiedzę w broń, religię w spór, odwagę w przemoc, a technologię w narzędzie strachu? Przez lata myślałem, że moi goście przybywali po to, by pokazać mi wszechświat. Dzisiaj myślę, że może pokazywali mi przede wszystkim Ziemię. Nie taką, jaką widzimy z bliska, podzieloną granicami, językami, lecz taką, jaką można zobaczyć dopiero z oddalenia. Małą, kruchą, piękną i niebezpiecznie samotną w ciemności. Jeśli naprawdę zabrano mnie w gwiazdy, to największym odkryciem nie były inne światy, ale odkrycie tego, jak niedojrzały jest jeszcze nasz własny. A jeśli ktoś powie, że wszystko to było symbolem, snem, duchowym, mistycznym doświadczeniem albo wewnętrzną wizją ubraną w język kosmicznej epoki, nie będę się z nim kłócił, bo nawet symbole mogą nieść prawdę, nawet sen może obudzić człowieka. Nie proszę nikogo, by przyjął moje słowa bez pytań, bo pytania są potrzebne. Sceptycyzm też może być uczciwy, jeśli nie rodzi się z pogardy. Proszę tylko, by nie zamykać zbyt szybko drzwi przed tajemnicą, bo jeśli moja podróż była naprawdę podróżą w kosmos, znaczy to, że nie jesteśmy sami, a jeśli była podróżą do wnętrza człowieka, znaczy to, że w nas samych istnieje przestrzeń równie ogromna jak gwiazdy i kosmos. W obu przypadkach pytanie pozostaje to samo. Czy jesteśmy gotowi dorosnąć do tego, co nas wzywa? Howard Menger już nie żyje. Zmarł 25 lutego 2009 roku w wieku 87 lat w Vero Beach na Florydzie w hospicjum, a jego żona Connie Menger zmarła później, 7 stycznia 2017 roku. Czy znałeś wcześniej historię Howarda Mengera? Czy słyszałeś o człowieku, który twierdził, że od dzieciństwa był prowadzony przez istoty z innych światów, widział statki nad polami New Jersey, spotkał tajemniczą kobietę na skale, a potem podróżował poza ziemię? Czy wierzysz, że w tej opowieści mogło kryć się więcej niż tylko fantazja człowieka swoich czasów? A może widzisz w niej raczej symbol epoki? Lęku przed wojną, tęsknoty za pokojem i pragnienia, aby ktoś z gwiazd przypomniał ludziom, że nie są stworzeni do niszczenia siebie nawzajem. Napisz w komentarzu, jak ty odbierasz tę historię. Jako prawdziwy kontakt, duchową wizję, metaforyczną opowieść, czy jedną z tych tajemnic, które wymykają się prostym odpowiedziom. Jeśli ta audycja była dla ciebie wartościowa, zostaw proszę subskrypcję, kliknij dzwonek i dołącz do naszej wspólnej podróży przez historie, które zostają z człowiekiem na długo. Daj kciuk w górę, to znak, że wciąż idziemy dalej. Dziękujemy, że jesteś z nami. Tu Virelia, Lux in Tenebris.